Ostatnia dekada XIX wieku to czas rodzących się manifestacji ulicznych. Po przeszło 30 latach od upadku powstania styczniowego w społeczeństwie polskim znów zaczyna buzować, a wróg w Królestwie Polskim jest cały czas jeden, ten sam. To carski zaborca. W latach 90. XIX wieku na sile przybiera spór pomiędzy socjalistami i narodowcami. Ten spór przekłada się na to, co dzieje się na ulicach Warszawy. Dajmy na to maj. I tak 1 maja swoje racje na ulicach wykrzykują robotnicy. Spod czerwonego sztandaru tutaj warto odnotować pierwszą zorganizowaną w Warszawie historyczną manifestację pierwszomajową, 1890 rok. To wszystko też odbywa się w warunkach ścisłej konspiracji. A 3 maja do głosu dochodzili ci, którzy wypowiadali swoje racje patriotyczne, niepodległościowe, w tym w dużym stopniu właśnie młodzież narodowa. Środowisko narodowe, podobnie jak środowisko socjalistyczne, było obecne na ulicach Warszawy przy różnych okazjach, nie tylko w maju. Manifestacji było coraz więcej. Gorącym ich zwolennikiem był Roman Dmowski, którego pozycja znacząco wzrastała. W 1893 roku stanął na czele Ligi Polskiej, przekształcił ją w Ligę Narodową i przeniósł tu, do Warszawy. W czerwcu 1894 roku w broszurze zatytułowanej Po manifestacji 17 kwietnia Dmowski pisał tak. Po pierwsze, jest to środek polityki zewnętrznej. Manifestacje nielegalne z punktu widzenia rosyjskiego zaborcy pociągną za sobą represje, co zostanie odnotowane przez zachodnią opinię publiczną, która przez 30 lat zdążyła przyzwyczaić się do braku niepodległej Polski na mapie Europy. Przypominanie rocznic narodowych jest znakomitym środkiem edukacji historycznej młodzieży zaboru rosyjskiego, pozbawionej możliwości poznawania własnej historii w rosyjskiej szkole. W tym miejscu krótkie wyjaśnienie. 17 kwietnia 1894 roku w Warszawie odbyła się manifestacja upamiętniająca 100. rocznicę powstania, na czele którego stanął szewc ze Starego Miasta, Jan Kiliński. Wcześniej, bo w 1891 roku świętowano 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji wydano specjalną odezwę. Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił. Nasza droga prosta jest i jasna. Wskazała ją Konstytucja, kilka pokoleń naznaczyło ją krwią, a nam pod karą samobójstwa narodowego opuścić jej nie wolno. Wkrótce wydano drugą odezwę zapowiadającą działania uliczne. W odpowiedzi warszawskie gazety opublikowały krytykę tych działań, za co ich redaktorzy zostali ponoć przez krewką młodzież skarceni. I to wcale nie na piśmie. Narodowcom nie udało się pozyskać dla swoich racji mas robotniczych. Robotnicy stanowili w tym czasie ogromną część ogółu mieszkańców Warszawy. Jednak bardziej zainteresowani byli oczywiście manifestacjami pierwszomajowymi, bardziej podatni byli na przekaz marksistowski, chcieli zabezpieczać swoje interesy robotnicze, mniej zainteresowani byli działaniami patriotycznymi. Trzeba jednak oczywiście uczciwie powiedzieć, że także z ruchu socjalistycznego, zaangażowanego w tamtym czasie w organizację manifestacji pierwszomajowych, wyrosły postaci pierwszoplanowe dla historii Polski, także ojcowie polskiej niepodległości. Jeśli chodzi o relacje 1-3 maja, to napięcie trwało oczywiście przez kolejne lata. W okresie Polski Ludowej 3 maja był nacenzurowanym. Dziś na szczęście jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Działania w przestrzeni miejskiej to nie tylko manifestacje, to nie tylko pochody. W późniejszym czasie to także, uwaga,
kibicowanie. Kibicowanie, a przy okazji wyrażanie poglądów politycznych. Jesteśmy w parku Traugutta, tę scenerię możemy uznać za symboliczną. Tuż obok stadion Polonii Warszawa, najstarszego do dziś istniejącego klubu piłkarskiego w Warszawie, zresztą stadion o przedwojennym rodowodzie. Zaledwie kilkaset metrów dalej krzyż Traugutta na pamiątkę stracenia Romualda Traugutta na stokach Cytadeli. Na krzyżu data roczna 1864. To także rok narodzin Romana Dmowskiego. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że Roman Dmowski chodził na mecze Polonii, bo tak pewnie nie było, zajmowały go inne sprawy, bardzo często z dala od Warszawy. Zresztą w tym czasie był już dojrzałym działaczem. Natomiast ruch, który zainicjował Narodowa Demokracja, miał swoje sympatie także piłkarskie, także klubowe. To absolutnie nie może dziwić, bo taka była po prostu specyfika przedwojennej Warszawy, ale szerzej tak było we wszystkich miastach, w których uprawiano sport. Kluby piłkarskie miały swoje inklinacje polityczne i odwrotnie, różne środowiska polityczne miały swoje sympatie klubowe. To powodowało nierzadko starcia także w przestrzeni miejskiej. Choć większość klubów miała rodowód inteligencki, to już w dwudziestoleciu międzywojennym kluby w Warszawie w większości były klubami robotniczymi, takimi jak Skra Warszawa. W Skrze podobno nawet, ten deszcz, podobno nawet mówiono do siebie per towarzyszu sportowcu. Kluby te przyciągały oczywiście w większości publikę o poglądach socjalistycznych. Były też kluby żydowskie, takie jak Maccabi Warszawa. W pewnym momencie kluby żydowskie stanowiły nawet 25% ogółu wszystkich klubów. W innych miastach były kluby reprezentowane przez inne mniejszości narodowe, w tym wszystkim też Narodowa Demokracja miała swoje sympatie klubowe, więc ogromny tygiel piłkarski, tygiel polityczny, narodowościowy, w tym wszystkim oczywiście wielkie napięcia. Początkowo idea uprawiania sportu związana była z pewnym modelem wychowania, także patriotycznym. Tutaj można wskazać na takie dyscypliny jak wioślarstwo, łyżwiarstwo, także kolarstwo. To takie dyscypliny w Warszawie, można powiedzieć, salonowe. Jednak piłka nożna wiązała się już z umasowianiem sportu. Właśnie te masy ściągnęły na areny sportowe, można powiedzieć, politykę, która stała się nieodzownym elementem tego sportowego krajobrazu, a w związku z tym dochodziło do coraz liczniejszych napięć. Ten krajobraz piłkarsko-polityczny w Warszawie był bardzo ciekawy. Ścierali się między sobą socjaliści, kibice Marymontu i kibice Świtu. Ścierali się między sobą kibice żydowscy, syjoniści z Maccabi i bundowcy z Czarnych Warszawa. W tym wszystkim oczywiście obecni byli też sympatycy frakcji narodowych. Tym nie po drodze było ani z socjalistami, ani z kibicami drużyn żydowskich. Pierwszym klubem, na którego mecze chodziła młodzież narodowa, była Korona Warszawa. Być może dlatego, że to w ogóle najstarszy klub piłkarski w mieście. Kiedy jednak doszło do fuzji Korony z Legią, klubem piłsudczykowskim, jakby nie patrzeć, bo legionowym, endecy swoje sympatie przenieśli na Polonię. Polonia w herbie miała biało-czerwone barwy, zatem narodowe. Legenda mówi, że czarne koszule to wyraz żałoby po nieobecnej na mapie Europy Polsce. Zatem od tego czasu szeregi kibiców Polonii bardzo wyraźnie zasiliła młodzież o sympatiach narodowych. Czytać to należy bardzo wyraźnie niepodległościowych. Do I wojny światowej poloniści rozgrywali swoje mecze na Agrykoli. Dopiero w latach 20. przenieśli się na ulicę Konwiktorską. Z kolei tutaj w okolicach Agrykoli na dobre zakotwiczyła stołeczna Legia. W 1924 roku w Warszawie doszło do głośnego meczu. Stołeczna Polonia podejmowała drużynę z Wiednia, Hakoel, drużynę żydowską.
Tego dnia prawie cała warszawska endecja stanęła za Polonią. Z kolei drużynie z Wiednia kibicowali warszawscy Żydzi, dla których była to okazja do swoistej manifestacji politycznej. Gorąco było nie tylko na trybunach, gorąco było także na boisku. Sędzia z trudem panował nad przebiegiem tego spotkania. W pewnym momencie zawodnika gości wyrzucił z pola gry. Policja też nie dawała sobie rady z zapanowaniem nad krewkimi fanami jednej i drugiej drużyny. Jak mówi historyk sportu Robert Gawkowski, w końcu nad wszystkim zapanowała potężna chmura deszczowa i ulewa ostudziła emocje. Polityka polityką, ale w końcu do głosu doszedł też patriotyzm lokalny. Żydzi, którzy w 1924 roku wspierali drużynę z Wiednia przeciwko warszawskiej Polonii, w końcu zaczęli kibicować właśnie drużynie z ulicy Konwiktorskiej, którą mieli po sąsiedzku. Mowa o tych kupcach z nalewek stołecznych z dzielnicy północnej. Ci stali się z czasem też kibicami warszawskiej Polonii. Narodowcy wspierali też AZS. Byli to w końcu akademicy, wśród których idea narodowa była lepiej rozpowszechniona niż wśród robotników. W okresie przedwojennym najważniejszą organizacją sportową kojarzoną ze środowiskiem narodowym było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Sokoły mają rodowód jeszcze sprzed I wojny światowej. Pierwsze struktury powstawały w zaborze austriackim, najmniej opresyjnym. Następnie w zaborze niemieckim, a dopiero na końcu w rosyjskim. Z Sokoła wywodzili się lekkoatleci, zapaśnicy, bokserzy, wśród nich byli także medaliści olimpijscy. Była to bodaj najlepiej rozwinięta organizacja sportowa, która na swój sposób spajała rozbite i zajęte przez zaborców ziemie polskie. Członkowie Sokoła powoływali później do życia inne organizacje, także harcerskie, a kres działalności Sokołów przyniósł dopiero komunizm.